Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka ASG Maniaka. A dzisiaj naprawdę nietypowo, ponieważ chciałbym wam pokazać to. Jest to replika, która prawie że w całości została wydrukowana w drukarce 3D. Oczywiście takie rzeczy jak gearbox, lufa oraz wszystkie takie rzeczy, żeby działały, były po prostu kupione. Ale to, co tutaj widzicie, to jest wszystko wydrukowane. Wydrukowane w jednej dużej całości. I od ponad roku działa już na ASG. A prawda jest taka, że to nie jest replika, tylko oryginalny karabinek. Ale o nim sobie dzisiaj pogadamy, ponieważ jeszcze poznacie tutaj twórcę tego. Co ciekawe, twórca tej repliki, karabinka, to ksiądz. Zapraszam do oglądania. Karabinek ten ma ponad 85 cm długości. Jeśli chodzi o wagę, to jest jak najbardziej odpowiednia. Z przodu mamy również specjalny obciążnik, dzięki czemu wyważenie praktycznie idealnie stawia tutaj właśnie. Jak sami pewnie byście zauważyli, gdybym dobrze umiał trzymać, to byłby idealnie wprost na chwycie. Tak mniej więcej. Ale jakby coś, to mi zaufajcie. Jeśli chodzi o wyważenie, jest wprost bosko. Jak sami widzicie, mam tutaj system bullpup, czyli cały gearbox oraz system tak naprawdę odpowiedzialny za to, żeby nasza replika, nasz karabinek w ogóle strzelał, znajduje się właśnie tutaj. Dzięki czemu, kiedy będziemy strzelać, co zrobię teraz, jest dosyć głośno. Ale to wszystko usłyszycie jeszcze dosyć trochę później. Mamy tutaj Gearboxa V3, do tego wszystkiego komorę od Kałacha, a magazynki wchodzą na Stanagi. Plan właśnie twórcy był taki, żeby tu wszystko zrobić, żeby było jak najbardziej uniwersalne, żeby były tutaj te części, które można dosyć szybko po prostu znaleźć, od razu wymienić i żeby były one możliwie tanie. Czyli rzeczy nie jakieś specjalne, customowe, które musimy skądś ściągać, tylko po prostu pierwszy lepszy sklep, bum, coś się zepsuło, naprawiamy, gotowe. Następną ciekawostką jest przód, który możemy sobie wypiąć, dzięki temu replika jest tutaj 15 cm krótsza. Oczywiście dalej trzeba pamiętać, że jest tutaj lufa 550, więc gdybyśmy to na przykład wypięli, bo można mamy tutaj po prostu piny, które trzeba wybić i bum, gotowe, nasza replika jest po prostu krótsza, no to możemy po prostu to wszystko praktycznie w parę sekund skrócić. Jeśli komuś by się takie coś nie podobało, albo że takie coś jest tylko do lasu, bum, skracamy, mamy praktycznie replikę do CQB na przykład. Jeśli chodzi o komorę hopa, bo tutaj również pewnie byłyby jakieś pytania, jest specjalny system. Odciągamy, bum, gotowe. Jeśli chcemy to wszystko zamknąć, bum, gotowe. Więc jeśli chodzi o hop-upa, dostęp jest bardzo banalny, działa oczywiście dobrze, jak się pewnie możecie tutaj skapnąć. Jeśli chodzi o spasowanie, bo to jest chyba bardzo ważne, to nie jest karabinek, który jest z jakiejkolwiek fabryki, jest to karabinek stworzony przez jednego człowieka. On go zaprojektował, zrobił. Teraz tyle widzicie gdzieś właśnie te projekty, które jakoś omawiamy, bo mam je nagrane. My już to wszystko zaczęli tak naprawdę robić jakiś miesiąc temu, żeby teraz skończyć ten odcinek. No to powiem tak, jeśli chodzi o spasowanie, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Kiedy pierwszy raz usłyszałem o czymś, że ktoś zrobił karabinek oryginalny do ASG, który miał być wydrukowany w drukarce 3D, to jest system spieku laserowego SLS, no to pomyślałem sobie, że to będzie kijowe. Mam w domu tak naprawdę sporo rzeczy zrobionych w 3D typu do ASG, jakieś montaże albo coś. I tak jak jeszcze ten tańszy plastik to jest kijoza, tak polimer jest nawet fajny, tak też to, co mam tutaj w ręce, po prostu mnie bardzo zaskoczyło. Spasowanie jest idealne, nie widzimy jakichś nadlewów, jeśli chodzi o jakieś łączenia, to są wprost minimalne, więc jeśli o to chodzi, to ja jestem bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak karabinek zrobiony w drukarce 3D może być dobrze po prostu do siebie dopasowany. To było bardzo pozytywne pierwsze zaskoczenie, kiedy tę replikę już ponad miesiąc temu miałem tak naprawdę w ręce. A potem byłem jeszcze z nią, moi drodzy, na pewnej strzelance, co widzieliście jakieś 2 tygodnie temu, bo to właśnie z tą repliką byłem właśnie tam. Ale nie chcę być samolubny i nie chcę gadać sam, więc teraz zaprośmy tak naprawdę tutaj kogoś, kto stworzył tę replikę i sobie trochę o niej pogadajmy. Okiem takiego fachowca niż ja, taki bardziej hobbysta, tylko okiem właśnie kogoś, kto to stworzył, zrobił, zaprojektował, zlecił do wydrukowania i oto właśnie jest Corsa. Replika zrobiona 3D, która aktualnie ma około 480 fps. Tak, moi drodzy, czas przywitać tak naprawdę twórcę tej repliki. Będzie to mój pierwszy tak naprawdę w życiu wywiad, więc myślę, że będzie dosyć śmiesznie. Okej, pierwsze pytanie, bo na pewno tak naprawdę dużo osób o to zapyta. Skąd w ogóle pomysł, żeby stworzyć własną konstrukcję? No, z jednej strony zawsze chciałem mieć coś wyjątkowego, coś mojego, coś dla siebie. Z drugiej strony zawsze chciałem mieć bullpupa, ale żaden z obecnych na polskim rynku do końca mnie nie zadowalał. W każdym z nim widziałem jakiś defekt, jakąś małą anomalię, która przeszkadzałaby mi w użytkowaniu. Stąd postanowiłem sobie zrobić coś idealnego dla siebie, coś, co się wyróżnia i jednocześnie ma wszystkie plusy, takie, które ja chcę mieć, i jest pozbawione tych minusów, które mi przeszkadzają w innych replikach. Dobra. A jeśli chodzi o drugie pytanie, bo to jest coś, co na pewno się rzuca w oczy, czyli czym tak naprawdę się inspirowałeś podczas tworzenia tego? Bo ja tutaj przynajmniej trochę widzę jakiegoś na przykład UARa. Powiem tak, o wiele rzeczy jestem podejrzewany, jeśli chodzi tutaj właśnie o inspirację. Dobrze by było zaznaczyć, że na początku na czym się skupiłem, to na tym, żeby mechanicznie wszystko było dograne,
i żeby ergonomia mi odpowiadała i była w miarę uniwersalna. Natomiast całe poszycie, wygląd zewnętrzny, to była kwestia już jakichś własnych pomysłów, choć przyznaję szczerze, że jeśli ktoś potrzebuje inspiracji, to niech zrobi to co ja. W Google wpisałem karabinek bullpup, przeglądaj grafiki i wszystko co tam się pojawi było po części inspiracją do tego. Okej, wspomniałeś na początku tego, że ważna dla Ciebie była ergonomia i cały tak naprawdę wzgląd tak naprawdę mechaniczny. Dokładnie. Więc co tutaj dokładnie pod tym względem zrobić, żeby było jak najlepiej pod względem ergonomii oraz żeby było mechanicznie wszystko tak naprawdę hulało? Znaczy tak, zaczynając od tego, że moje doświadczenia z replikami są zbudowane na podstawie biegania z AUG-iem i ze standardową M-ką. I powiem tak, AUG świetny bullpup, ale z kolei miał kilka minusów, które bardzo mi przeszkadzały, jak na przykład odległość pomiędzy kolbą a chwytem pistoletowym. Tutaj zastosowałem takie odległości, które mamy przy standardowym karabinku typu MAR przy rozłożeniu kolby na bodajże 4 czy 3 w zależności od prowadnicy, jakiej firmy i jakie tam regulacje każdy w swojej replice ma, ale po prostu ta odległość mi najbardziej odpowiadała. To, co chciałem pozbyć się z AUG-a, czyli duża odległość pomiędzy linią strzału a linią celowania. W AUG-u jest ona 2 razy większa niż tutaj, co każdy z Was biegających po lesie wie, że są takie sytuacje, kiedy wychylasz się z nadokopu i myślisz, bo w lunecie widzisz, że kogoś trafisz, a się okazuje, że lufa tkwi głęboko w krzakach. W MC tego problemu nie ma, więc zastosowałem po prostu taki układ, który pozwoli zminimalizować tą odległość. Ponadto odległość pomiędzy górną szyną RIS a baką policzkową, czy raczej kolbą, jest tutaj taka sama jak w MC, czyli nie ma problemu z zamontowaniem standardowych przyrządów, czy ACOG-a, czy cokolwiek tutaj innego wstawicie. To, co przy MC normalnie macie za optykę, możecie sobie tutaj normalnie wstawić i będzie dla Was jak najbardziej odpowiednie. To, co brakuje, czego brakuje w zwykłych bullpupach, to na przykład wymienny chwyt. Wspomniałeś przecież o UAR-ze, w nim nie ma wymiennego chwytu pistoletowego, co wielu użytkownikom przeszkadza. Tutaj mamy standardowy chwyt zastosowany od Enki w serii AEG, czyli elektrycznej. I możemy sobie ten chwyt dowolnie zmienić na każdy dostępny na rynku, co też zwiększa faktycznie tą ergonomię. No i myślę, że też kwestia, o której tutaj bardzo często mówimy, to, że tą replikę można o 15 cm skrócić i przerobić sobie ją w domowych warunkach na wersję CQB. No to taka podstawa, która mi przyświecała, żeby był idealny dla mnie, ale żeby był też dla wszystkich w miarę dostępny, modyfikowalny potencjalnie dla każdego. Dobra, mówimy dużo o modyfikacjach, o zmianach, czyli tak, to można sobie walić, będzie idealnie, Tak. to sobie można zmienić, idealnie. Ale ogólnie mówiąc, całość to jest jedna duża część. Jak widzimy, ta część jest duża. Tak. I wielu z moich, że tak powiem, już fanów, którzy gdzieś polubili pomysłowe projekty airsoftowe na Facebooku. Link w opisie. Pytają właśnie, czy udostępnię pliki do wydruku. No podstawowym problemem to jest taki, że zwykła domowa drukarka nie ogarnie całości w jednym kawałku wydruku tego. Naprawdę nieziemsko się naszukałem, żeby znaleźć firmę, która jest w stanie wydrukować mi właśnie w całym kawałku taką odległość. Chodzi o rozmiar pracy drukarek. Zwykła domowa to jest 22 na 22, ewentualnie 30, 50 max. Natomiast tutaj, żeby zrobić tak duży kawałek, no to trzeba już mieć profesjonalny sprzęt za profesjonalne tysiące, którego niestety jeszcze może nie posiadam. Raczej nigdy nie będę, ale mimo wszystko no na pewno chętnie bym udostępnił, tylko prawda jest taka, że zwykły FDM tego też nie ogarnie. Dobra, jeszcze dużo mówimy o zmianach, o wszystkim i tak dalej. Z tego, co my jeszcze gadali, na początku pamiętam, że jest tutaj system szybkiej wymiany sprężyny, czy też inaczej, mógłby być. Mógłby być, ja akurat, że tak powiem, na leniwca zastosowałem zwykły gearbox, ale po wybiciu tych dwóch pinów, zresztą za chwilę zobaczycie, jest łatwy dostęp do całego gearboxa, który można by było szybko wymienić sprężynę, można cały gearbox szybko wyjąć, więc tutaj dostęp do niego jest ułatwiony. No prosta sprawa, no
zaprojektowałem to tak, żeby siebie samego też nie zarobić na warsztacie, żeby w miarę szybko móc sobie coś tam zmienić i ze względu właśnie na tą modyfikację CQB też, żeby to szło w parze, bo skoro mogę zmniejszyć długość całej repliki, no to dobrze by było móc też łatwo się dostać do Gearboxa i tak tutaj jest. Dobra. Najważniejsze pytanie na świecie. Ile to kosztowało? Najważniejsze pytanie na świecie. Powiem tak, ten napis to tak proponuję spojrzeć sobie na taką Corsę typu C na Allegro. Ile kosztuje? To mniej więcej tak te przedziały są. Albo na... A z którego rocznika Corsa na przykład? Z mojego albo twojego. 97. Cena będzie podobna, bo one i tak nie są zbyt drogie, ale tanie nie są dla większości, myślę... Młodych, zaczynających na przykład. Zaczynających, dla większości biegających po lesie, to jest przerost formy nad treścią, więc jeśli byście chcieli zakupić to, no to odradzam. Na razie. Odradzam. Ale jest ważne pytanie, bo powiedzmy, że ja bym chciał taką replikę na przykład sobie kupić, bo mi się spodobała. Byłem z tym, zacząłem z tym biegać miesiąc temu, byłem z tym na strzelanki, teraz jeszcze sobie postrzelamy, co za chwilę również zobaczycie i po prostu coś takiego mi się spodobało. Jest to nietypowe, można zrobić wszystko pod swoje, tak naprawdę, w swojej widzimisię można swój projekt zrobić. Gdybym chciał takie coś kupić, albo na przykład do ciebie zamówić, to jest pewien problem. No, problem jest ze względu na finansowanie. Prawda jest taka, że zarówno koszt tego wydruku, jak i oczywiście podzespołów, złożenie tego do kupy. Przyznaję szczerze, no ja sam tego nie będę ogarniał tej produkcji, to nie jest moje życie, to jest tylko moje hobby, więc bardzo chętnie cieszyłbym się z tego, gdyby ten projekt mógł szerzej zagościć w waszych domach. Natomiast no, przyznaję szczerze, gdy zjawi się jakiś inwestor, do czego też zachęcam i zapraszam potencjalnych, to bardzo chętnie dogadam się odnośnie tego, żeby można było to wyprodukować taniej, powszechniej i byłoby mi niezmiernie miło, gdyby okazało się, że ta konstrukcja ma powodzenie wśród was, wśród graczy i bardzo chętnie cieszyłbym się, gdyby taka możliwość się zjawiła, ale musi przyjść na dwóch nogach z wielkim portfelem, no taka prawda, bo jednak sprawdzałem kwestię wyprodukowania tego na masową skalę, to gdybym chciał zacząć w takich drobnych warunkach, powiedzmy sobie 100 sztuk, no to tak musiałbym mieć tak 1000 i tak jeszcze do tego 1000 tak 2 zera co najmniej. I tak jeszcze może tak razy tak 5 pomnożyć i moglibyśmy wtedy zaczynać taką masową produkcję. No dobra, ale jest jeszcze nie na mój budżet. No nie, powiedzmy, produkcja masowa. Na twój też nie chyba, nie? Nie, ja akurat zbieram na auto, chcę kupić Clio, jak ktoś ma na sprzedaż, tak. to wiecie. No. Jak na twoim Patronite zjawi się taka cyfra, o której powiedziałem, to zaczynamy masową produkcję. Dobra, spoko. Na Patronite mam teraz jakieś 50 zł, ja w ogóle nie mówię, ale więc jakby coś, to możemy już na przykład ten manipulator tak naprawdę, czekaj, wyjmiemy go, o proszę bardzo, ten manipulator już mógłbym produkować masowo tak naprawdę. No, myślę, że 5 sztuk cię z Patronite'a stać. Dobra, dzięki. Okej, ale jest jeszcze jedna ważna, fajna rzecz. Mianowicie, oprócz tego masz jeszcze jakieś inne tak naprawdę projekty, więc bardzo fajna sprawa, moi drodzy, macie link w opisie. Mi się po prostu taka zajawka strasznie spodobała, ten projekt się spodobał, w replice, może nie powiem, że się zakochałem, ale naprawdę po prostu ją bardzo polubiłem. W opisie jakby coś macie jego fanpage, to jest pomysłowe projekt airsoftowego, czekaj, jak to było? Pomysłowe projekty airsoftowe, tak? Zgadza się, tak jest. Bardzo polska nazwa. Pomysłowe projekty airsoftowe, PPA można powiedzieć, pomysłowe projekty airsoftowe. Link macie w opisie, więc jeśli chcielibyście więcej tak naprawdę tutaj właśnie projektów oraz innych również tak naprawdę replik albo jakichś konwersji znaleźć, to macie link w opisie, możecie sobie tam zalajkować, zobaczyć i śledzić, bo pewnie jeszcze jakieś inne projekty na pewno może w głowie. Zresztą na fanpage'u nawet możecie znaleźć czy to jakąś specjalną konwersję do M-ki, która nic to nic ową robi się jako bocznik, jak i chowacie to w kaburze, albo coś innego, więc jak sami widzicie, druk 3D pozwala na dużo, jak to się jeszcze rozwinie, będzie tańsze, to myślę, że takie repliki mogłyby zawojować zawojować tak naprawdę rynek. Znaczy, biorąc pod uwagę, że jeszcze 5 lat temu nikt by nie myślał o tym, żeby drukować cokolwiek w 3D w swoim domu. Dziś macie te drukarki dostępne. Kto wie, dzisiaj to jest, no troszkę kosztuje. Może za 5 lat ta technologia pójdzie tak do przodu, że te wszystkie drukarki tak stanieją, że kto wie, może i za 5 lat będzie możliwość wydrukować
nawet sobie w domowych warunkach coś takiego. No. No i szczerze mówiąc, bardzo byłbym mile zaskoczony, Ja też. gdyby tak to poszło w tą stronę. Fajnie by było, tak idziecie na ASG i zamiast No. samych kałachów i emek, to byście widzieli jakieś po prostu, każdy by miał No. na przykład jakąś replikę zrobioną z sobie drukarce, albo jakąś część dorobioną, żeby było ładniej, żeby było ergonomiczniej, żeby było lepiej, po prostu żeby pod siebie coś dopasować. Fajny pomysł był. Co taka, dzisiaj bardzo. CQB? Okej, drukuję sobie, nie? Dokładnie. I za tydzień CQB idziemy robić replikę, kolego. No właśnie, no albo do lasu, no to no dobrze, to poczekajcie chwilę na mnie, muszę sobie dodrukować, nie? Ej, fajnie by było, bardzo fajnie by było. Więc jeśli chcecie, to śmiało możecie udostępnić ten materiał, bo gdyby się coś takiego znalazło, ja bym się osobiście bardzo cieszył, szczęściem innych tak naprawdę. Prosiłbym o to, żeby udostępnić ten materiał i też prosiłbym, no, żebrolajki, jednak na stronie. Chodzi o to, o dotarcie do jak najszerszej grupy osób w naszym środowisku, bo w tych grupach też są ludzie, którzy mają już swoje firmy, mają swoje inwestycje, może mają ochotę gdzieś swoją pasję połączyć z chęcią zainwestowania i ktoś może się znajdzie, zgłosi się i będzie chciał wyprodukować to tak tanio i w takiej ilości, żeby to trafiło do każdego z Was. No, fajnie by było. Dobra, no, mamy wszystko tak naprawdę. Myślę, że czas przejść do tego, żebyśmy zobaczyli, jak to strzela, bo strzela bardzo ciekawie. Na początek ja sobie postrzelam, a potem zobaczycie, jak ktoś we mnie strzela na odległości jakichś 45-50 metrów i myślałem, że aż tak bardzo bolet nie będzie. FPS-ów 480 około, plus minus tak naprawdę. Jeśli chodzi o dokładnie to, co siedzi w środku, bo na pewno takie pytanie będą, co jest w gearboxie, jakie są jakieś inne rzeczy, to sobie rozwincie po prostu opis na samym dole, gdzieś wam to wszystko wkleję. Dobra, to dzięki bardzo i idziemy strzelać. Idę być kaczką albo coś, no. Poświęcam się dla was. Do zobaczenia. Zanim zaczniemy strzelać, parę ciekawych rozwiązań. Po pierwsze, tak naprawdę cały system wstępnego naciągnięcia sprężyny. Chodzi tutaj o to, że po każdym strzale tak naprawdę sprężyna jest naciągnięta, więc jest praktycznie karabinek od razu gotowy do strzału. Przed chwilą to właśnie słyszeliście. Następna sprawa to jest właśnie gearbox. Moi drodzy, gearbox jest tutaj tak bardzo dopasowany, że całe to body jest zrobione idealnie pod niego, żeby body jak najmocniej ściskało ten gearbox. Dzięki czemu on jest po prostu wytrzymalszy, bo jak się pewnie domyślacie, cała tak naprawdę siła tutaj się rozkłada, można powiedzieć, na większą część tej repliki, tego karabinka, a nie tylko na sam gearbox. Więc to jest po prostu tak robione ciasno, żeby było na styk idealnie. Następna rzecz, czyli to, co widzicie tutaj. Jeden z manipulatorów, czyli tak naprawdę przełącznik trybu ognia oraz blokada antyrodzicielska. Więc kiedy to po prostu wyjmiecie, tak jak to teraz robi, właśnie, kiedy to wszystko wyjmiecie, nie możecie strzelać, więc możecie sobie tą blokadę wyjąć, schować do portfela, do szafki i wasz dzieciak nigdy tak naprawdę z tej repliki, tego karabinka nie strzeli i to mi się akurat wyjątkowo podoba. I następna rzecz, która również jest obok, czyli spust. Spust. Nie ma tutaj mechanicznego jakiegokolwiek spustu, tylko jest elektroniczny. Gearbox jest tutaj, w naszej kolbie można powiedzieć, a spust jest tutaj. Tak więc wszystko jest połączone elektronicznie. Normalnie, kiedy mamy gearboxa, spust tak naprawdę wchodzi idealnie do gearboxa i tam ma po prostu swoje sprężynki, przełączniki itd., itd. Tutaj to wszystko jest elektryczne, więc jeśli chodzi o reakcję, to jest po prostu szybka. Daj mi poklikać. Mogę nawet tym paluszkiem strzelać. Naprawdę bardzo fajnie to działa. Idziemy strzelać. Ok, moi drodzy, tak więc czas trochę postrzelać. Replikę tam miałem już w rękach tak naprawdę miesiąc temu, potem miałem ją jeszcze na jednej strzelance, gdzie zostałem właśnie przez księdza zaproszony. No i dzisiaj jeszcze mamy, tak można powiedzieć, praktyczną część taką po prostu do nagrań, podczas której to będę mówił o moich odczuciach względem tej repliki, ale tak naprawdę karabinku. Więc postrzelamy sobie w jakąś tam kartkę. Odległość ledwo tak naprawdę jakieś 25 metrów, 20 metrów ode mnie, więc to nie jest dużo, ale po prostu chcę również podczas tego pogadać. Więc zacznijmy od tego. Jeśli chodzi o FPS-y, średnia na 480, co jest po prostu wystarczająco idealne. Kulki lecą bardzo fajnie. No i jak się możecie pewnie spodziewać, właśnie zablokowałem replikę, tak działa, a z tej strony jest full auto. Jak się możecie spodziewać, wszystko działa wprost idealnie. Jeśli chodzi o lot kulek, o to, jak one daleko lecą, to zresztą widzieliście, że trafienie we mnie jeszcze mnie to boli do teraz. To jest po prostu żaden problem, chociaż to pewnie dopiero za chwilę zobaczycie. I ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o samą ergonomię, jest to jedna z tych replik, która naprawdę miło tak naprawdę mieć ją w rękach. Oczywiście ja tu używam słowa replika, ale to jest oryginalny karabinek, ale żeby wszyscy tak naprawdę zrozumieli. Więc jeśli chodzi o tę replikę aka karabinek, to
To, moi drodzy, powiem, że jest po prostu miazga. Kocham repliki, nie lubię wioseł. To pewnie się po mnie tak naprawdę, jeśli ktoś mnie ogląda, to wie, że wiosła albo jakieś ciężkie repliki, takie bardzo, bardzo ciężkie, to jest nie moja działka i wolę coś lżejszego, wolę fajnie pobiegać, wolę się fajnie pobawić, aniżeli sobie zmęczyć barki. No bo powiedzmy sobie szczerze, do silnych z pewnością nie należę, tym bardziej kiedy na jakichś strzelankach po 5 godzin trzeba tak naprawdę chodzić w miejscu i chodzić taką repliką. Więc nawet pomimo pasa czy czegoś jakiegoś nośnego, to i tak jest masakra. Tutaj replika jest fajna. W rękach wydaje się tak bardzo solidna, że pewnie gdybym się walnął kogoś kolbą albo czymkolwiek innym w kogoś, to powiem Wam szczerze, że wątpię, żeby cokolwiek się z tą repliką stało. Zresztą ta replika już od ponad roku jest użytkowana po prostu na ASG. Były upadki, były jakieś tam inne rzeczy i jak sami widzicie, dalej jest w całości. Ale strzela się tego wyjątkowo fajnie. Gearbox mamy praktycznie przy uchu, więc jest replika dosyć głośna, to chyba sami możecie słyszeć. Więc słyszymy tutaj całą pracę zębatek, potem jeszcze sprężyny puszczanej, no i oczywiście całej dwufazowości. A jeśli chodzi o same odczucia co do repliki, nie ma co się dziwić, jest to mimo wszystko pierwsza klasa, jeśli można ją porównać, taki custom made po prostu. Rzeczy, które są w środku, to jest też również coś dobrego, więc po prostu to jest taka cena, że w tej cenie ten karabinek strzela po prostu tak. To jest po prostu, moi drodzy, pierwsze miejsce. Jeśli chodzi o strzelanie z tego karabinku, to ja jestem po prostu w niebie. Tym bardziej jak byłem jeszcze na strzelance i się dobrze, naprawdę dobrze z nim bawiłem. To myślę, że czas na krótkie podsumowanie, bo gadania było już dosyć sporo, tak więc krótkie podsumowanie Stilgara. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym karabinkiem, nie spodziewałem się, że coś takiego może być, tym bardziej jeszcze, że wyszło to z rąk naszego, rodowitego, prawdziwego Polaka, można powiedzieć, więc to też się trzeba cieszyć. Bardzo fajna, bardzo ciekawa konstrukcja. Mam nadzieję, że jeśli ktoś z Was to oglądał, będzie miał kiedyś okazję jeszcze tę replikę, karabinek tak naprawdę albo wziąć w rękę, żeby potwierdzić na przykład moje zdanie, albo przynajmniej zobaczyć w akcji, bo bardzo fajnie się to z tego po prostu strzela. Tutaj on jest również serwisantem, się po prostu na tym zna, wie jak to wszystko złożyć, żeby było w miarę dobrze. No rzekłbym tak naprawdę bardzo dobrze, ale nie chcę już aż tak bardzo komuś pochlebiać. Ogólnie mówiąc, jestem pozytywnie zaskoczony, więc moi drodzy, jeśli chodzi o samą tą replikę, to jak najbardziej wielki plus. Oczywiście plus kosztem czegoś, bo tanie to z pewnością nie jest. To można zaliczyć minus, ale to jest hobby, to jest pasja. Na pasję wydaje się często dużo pieniędzy. Ktoś miał właśnie taki, widzi mi się, żeby taki karabinek stworzyć i po prostu go zrobił. Był drogi, wyszedł drogi, ale wyszedł również dobry. Mi się podoba, mi się naprawdę podoba. Chciałbym teraz taką replikę nawet sobie zrobić kiedyś. Coś takiego bardziej pode mnie. Fajnego, lekkiego, bardzo ergonomicznego, żeby zamontować wszędzie kamerki na risy i po prostu cieszyć się rozgrywką. Moi drodzy, jeśli Wy macie jakiekolwiek własne opinie, jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało w komentarzach, ponieważ to właśnie w komentarzach, ja zawsze komentarze pod ASG czytam, komentarze pod ASG zawsze są czytane, więc jeśli macie jakiekolwiek pytania, o czymś nie powiedziałem, albo o czymś właśnie twórca nie powiedział, to śmiało zadawajcie pytania i piszcie, co sądzicie o takim produkcie. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa.